Witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcę Wam coś opowiedzieć o gitarze basowej, więc zapraszam na odcinek. Gitara basowa, którą dzisiaj chcę Wam pokazać i coś o niej powiedzieć, jest normalnym instrumentem, chociaż troszeczkę niestandardowym, ponieważ jest to gitara przez niektórych nazwana obrzynkiem, ma tylko szyjkę i bardzo mały korpus, nie posiada główki, nie posiada kluczy do naciągania struni, do ich strojenia, ponieważ jest to gitara basowa typu Steinberger. Chociaż jest ona wyprodukowana przez firmę Hohner, ale jest to licencja firmy Steinberger. O firmie Hohner już w poprzednich odcinkach mówiłem, ale teraz kilka słów o firmie Steinberger. Ned Steinberger to amerykański twórca innowacyjnych instrumentów muzycznych. Urodził się w 1948 roku w Princeton w stanie New Jersey. Najbardziej znany jest ze swojego projektu gitar i basów bez tradycyjnej główki z kluczami do strojenia, które przyjęły nazwę instrumentów Steinbergera. Ned Steinberger rozpoczął swoją karierę projektowania od tworzenia mebli i niestandardowych szafek. W 1977 roku, pracując u boku lutnika Stuarta Spectora, zaprojektował swój pierwszy instrument muzyczny, gitarę basową Spector NS-1. Próbując pozyskać materiały w przemysłowej dzielnicy Nowego Jorku, odwiedził Lane Marine, konstruktora łodzi ratunkowych, gdzie spotkał Boba Younga, inżyniera posiadającego głęboką wiedzę na temat włókna węglowego. Choć Young był ponad dwukrotnie starszy od Steinbergera i nie miał żadnego doświadczenia z instrumentami muzycznymi, połączył siły ze Steinbergerem po otrzymaniu świetnej opinii od swojego syna, inżyniera nagrań, który zainteresował się instrumentami i zrozumiał atrakcyjność jego konstrukcji. Zainspirowany tym pierwszym dziełem, Steinberger postanowił zbadać możliwości projektowania basów. Jego poszukiwania doprowadziły do alternatywnych materiałów takich jak włókno węglowe. Firma Steinberger Sound, założona w 1980 roku, odniosła natychmiastowy sukces dzięki basowi L2. Następnie pojawiły się bezgłowe gitary Steinberger i inne modele basowe. Po sprzedaży Steinbergera grupie instrumentów muzycznych Gibson, Ned założył drugą firmę, NS Design, w 1990 roku. NS Design kontynuuje projekty Neda Steinbergera z rodziną smyczkowych instrumentów elektrycznych, a także bezgłowych gitar i basów. Ned jest synem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1988 roku, Jacka Steinbergera, urodzonego 25 maja 1921 roku w Niemczech, a zmarłego 12 grudnia 2020 roku, czyli 5 miesięcy przed swoimi 100 urodzinami. Chcę Wam dzisiaj pokazać ciekawą gitarę basową, właśnie model Steinberger. To jest nasza gitarka dzisiejsza, gitara basowa. Dokładnie gitara jest wyprodukowana przez niemiecką firmę Hohner, ale gitara ta została wyprodukowana na licencji Steinbergera. Polega to wszystko na tym, że gitara nie ma klasycznej główki. W ogóle potocznie gitara nazwana jest obrzynkiem, ponieważ korpus ma tak mały, jakby został z normalnej gitary po prostu obcięty. Ma tylko ten mały korpus i szyjkę bez główki i bez kluczy. Struny tutaj są zakładane od początku gryfu, tutaj, do strunnika, który jest integralną częścią razem z mostkiem, i to jest właśnie ten patent Steinbergera, gdzie struna jest specjalnie do tej gitary na wymiar robiona, ponieważ z jednej i z drugiej strony zakończona jest specjalnymi
główkami. Pokażę Wam za chwilę, jak taka struna wygląda, ale teraz jeszcze coś o samej gitarze. W ogóle jest to gitara, która jest gitarą mojej żony i ona jest nieczynna już od ponad 20 lat, ponieważ żona już nie gra na tej gitarze, ale kiedyś grała na tej gitarze i śpiewała w zespole. Ale nie pozwoliłam jej sprzedać, chociaż chciałem, ponieważ powiedziała, że ma do niej sentyment i zostawia ją na pamiątkę, więc gitara została u nas w domu. Pierwotnie gitara posiadała dwa przetworniki takie same, takiego koloru czarnego. Tutaj ten przetwornik jest wymieniony jeszcze za czasów, gdy żona używała gitarę, ponieważ stwierdziła, że niezbyt jej się podoba brzmienie i tutaj został założony nowy przetwornik firmy Dimarzio, a ten pod mostkiem tutaj został stary. Gitara również miała dwa systemy elektryczne czy elektroniczne. Mogła pracować w trybie pasywnym i w trybie aktywnym. Tutaj ten przełącznik służył do tego, że gitarę można było przełączyć w tryb aktywny. Z tyłu było specjalne miejsce było na bateryjkę. O, tutaj jest taka klapka, którą możemy otworzyć. Tu jest taki mały elektroniczny preampik. W tej dziurce możemy nawet delikatnie śrubokrętem czułość zwiększyć lub zmniejszyć tego preampa. Tu wchodziła 9V bateryjka, ale w tej chwili to jest niedziałające. Tu jeszcze taka dioda kontrolna, która gdy gitara pracowała w trybie aktywnym, to ta dioda się paliła na czerwono. W tej chwili ten przełączniczek jest wykorzystany do przełączania faz w tej przystawce, ponieważ to jest podwójny humbucker. Tradycyjnie 3 gałeczki, czyli jedna przystawka, druga przystawka i barwa tonu, tak jak w klasycznych gitarach. Ciekawostką, ponieważ korpus jest taki prosty i na przykład przy grze na siedząco jest prawie niemożliwością grać na tej gitarze, ponieważ nie można jej utrzymać na kolanie, na nodze. Ona po prostu podczas grania bez przerwy zjeżdża i oczywiście Steinberger przewidział i taką sytuację, więc wymyślił tutaj taką specjalną klapkę, którą się otwiera i tą gitarę wtedy możemy sobie ładnie położyć na nodze. Ona jest bardzo stabilna i wtedy bez problemu gramy, ona się nigdzie nam nie osuwa. Coś powiem jeszcze właśnie o tych strunach, ponieważ nigdzie nie ma kluczy do strojenia. Są klucze do strojenia, bo tutaj te 4 pokrętła to są właśnie klucze do strojenia, ale to jest tak ciekawie skonstruowane, że ja może wyjmę strunę, po przesunięciu, odkręceniu po prostu tego pokrętła, tutaj nam się wysuwa cały ten mechanizm i tu wychodzi struna nam. Struna jest robiona specjalnie na wymiar. To jest specjalnie do takich gitar struny są robione, można je kupić, nie ma problemów z tym. One są zakończone 2 główkami, jedna główka mniejsza, druga główka większa, ponieważ ta większa główka wchodzi tutaj do tej maszynki strojącej, a z tej strony jest normalny zaczep taki. Tutaj jeszcze widzimy taki otwór dodatkowy, tam możemy kluczem regulować pręt w szyjce, gdyby nam się szyjka odkształciła, a tu jest po prostu stalowy uchwyt, gdzie zapinamy strunę z tą mniejszą główką, tu ją zapinamy i po włożeniu tej większej główki tutaj, kręcąc tym stroikiem, cały ten element chowa nam się tutaj w tym mostku, tak go można nazwać, i po prostu w tym momencie możemy stroić instrument. Zaleta tego całego urządzenia
tego patentu Steinbergera jest taka, że na przykład gitara basowa bardzo dobrze trzyma strój. Ta gitara, jak ma nowe struny założone i ją dokładnie nastroimy, to ona potrafi tygodniami nie rozstroić się. Oczywiście potrafi się gitara rozstroić reagując na warunki temperaturowe, czyli wiadomo, gdy mamy temperaturę niską albo wyższą, każdy metal reaguje, wtedy przestraja się, ale generalnie ona się przestraja cała, także stroi po prostu lekko w innym stroju, ale tutaj cała menzura i struny między sobą cały czas stroją. To jest naprawdę ciekawostką. Oczywiście oprócz tego typu gitar basowych firmy produkują też gitary sześciostrunowe o tym samym patencie. Widziałem nawet dokładnie i to tej samej firmy Honera taką samą gitarę, nawet w takich samych kolorach, sześciostrunową, i są gitarzyści, którzy takie gitary też używają i basiści używają tych basów. Wspomniałem tu, że gitara jest mojej żony i ona na niej grała, ponieważ ta gitara znakomicie właśnie nadaje się dla kobiet grających na gitarach czy na gitarze basowej. Gitary same sześciostrunowe są troszeczkę lżejsze. Gitary basowe, takie klasyczne, gitary basowe tradycyjne są naprawdę ciężkie i mężczyźni przez wiele lat grający mają poważne problemy z kręgosłupem. Ta gitara właśnie, można powiedzieć, jest taką fajną gitarą dla kobiet, ponieważ jest bardzo lekka, ma troszkę mniejszą menzurę od normalnej gitary basowej. Także jeżeli ktoś ma troszkę krótsze palce, mniejszą dłoń, to bardzo łatwo sobie na tej gitarce radzi. Za chwilę podłączę tą gitarę, żeby Wam zademonstrować, że ona jednak po tylu latach, struny były wymieniane, gdy gitara była używana ostatnimi czasy, tak jak powiedziałem, ponad 20 lat jest nieużywana. Też te struny są stare, ale w zasadzie nadal na niej można grać, co zaraz zademonstruję. Zademonstruję Wam teraz tą gitarkę, że ona jednak gra. Uruchomimy przystawkę pierwszą. Teraz pracuje ta przystawka tutaj pod gryfem. Tutaj właśnie też słychać jak przełączamy. Mamy to słyszalne. Słychać, jak się tu zmienia. Teraz to jest potencjometr od tej przystawki. Ten przełącznik na nią nie działa w ogóle. I teraz dwie przystawki. Nie jestem gitarzystą basowym, ani nie jestem gitarzystą, także tylko to Wam demonstruję, jak gitara się zachowuje. Po prostu normalna gitara, na której można grać, ale muzycy, gitarzyści basowi jednak, którzy biorą ten instrument do ręki, a nie grając nigdy na nim, tylko grając na takim tradycyjnej gitarze basowej z główką, mają czasem problem, ponieważ pozycje są w innym miejscu. To znaczy pozycje są normalnie, ale oni to inaczej odczuwają, ponieważ główka robi pewną długość całej szyjki gitary. I na przykład trzeci próg już jest tutaj w tym miejscu, a basistom grającym na tradycyjnym basie wydaje się, że jest tu, ponieważ oni cały czas czują tą odległość głowy gitary, której tutaj nie ma. I to się trzeba po prostu do tego przyzwyczaić. No.
Tutaj jeszcze, bo tam pokazywałem na gitarze niepodłączonej, tutaj mamy ją włączoną, łatwiej będzie słychać. O, jak można stroić pięknie. I taki mały, fajny instrument może służyć też jak normalna, duża gitara basowa. Chociaż ona jest taka mała. Jest mała, ale wszystko ma to, co powinna mieć gitara. Dzisiaj w tym krótkim odcinku zaprezentowałem Wam nietypowy instrument, gitarę basową, tak zwany obrzynek firmy Hohner na licencji firmy Steinberger i z patentem Steinbergera, czyli tak zwany bas bezgłówkowy. Instrumenty takie są nadal produkowane, chociaż nie wszystkie są obrzynkami, bo są też gitary, które mają normalny korpus jak gitara basowa, ale są bez główki i mają ten sam patent zakładania strun i strojenia instrumentu. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pozdrawiam, do następnego odcinka. Cześć!